Cześć wszystkim! Ciekawa jestem, czy znacie takie uczucie, kiedy trafiacie na jakiś produkt w internecie i aż zaczyna Was skręcać w środku, bo tak bardzo chcecie go mieć. Mi to się często zdarza z akcesoriami do rysowania. Zamawiam i dosłownie przebieram nogami, bo nie mogę się doczekać. Kiedy przychodzi, to otwieram jak szalona. Ale nie, to jeszcze nie koniec. To nie jest takie proste. To nie jest tak, że od razu zaczynam tego używać. Najpierw to ja muszę przetestować swoją cierpliwość i poczekać na odpowiedni moment. Owca musi przestać być burrito. Nowy przedmiot musi się zaaklimatyzować. Ja też muszę się z nim oswoić. Musimy się poznać. Nie można tak wszystkiego od razu. A kiedy przyjdzie odpowiedni moment... Podekscytowałam się bardzo tymi kredkami i seria w ogóle nazywa się Magic, co już z marszu daje jej plus 20 punktów do atrakcyjności. A na dodatek wszystkie są ręcznie malowane metodą tuszu na wodzie, więc sprawdziłam, mam 2 zestawy i każda kredka ma trochę inne wzory. Więc póki co wszystko fajnie. Każda kredka to mieszanka 3 kolorów, które są poustawiane obok siebie w takich jakby bloczkach. I oczywiście zanim zacznę ich używać, najpierw muszę rozpisać je na kartce na brudno. Uznałam, że najlepiej będzie przetestować te kredki na jednej ze stron mojej kolorowanki i uwielbiam testować w niej nowe markery, nowe kredki, nowe farby. Papier jest tak dobry, że można używać na nim różnych mediów i od razu przejść do kolorowania, a nie trzeba poświęcać dodatkowych godzin na to, żeby stworzyć jakiś nowy rysunek. To też jest super sprawa, że można testować nowe techniki kolorowania i po prostu też ćwiczyć. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie kupić taką kolorowankę, to możecie wejść na stronę olsikowa.pl i tam jest właśnie kolorowanka, ale są też bluzy i koszulki. W temacie kredek muszę wspomnieć, że mają one szerszy obwód niż standardowe kredki, więc trzeba mieć temperówkę 12 mm, a ja miałam 10 mm. Jako że jestem upartym stworzeniem, to temperowałam na siłę, przez co nabawiłam się odcisku na kciuku, a część kredek też na tym ucierpiała, bo poodskakiwało drewno. Więc nie róbcie tego w domu. Załatwcie sobie troszeczkę większą temperówkę. Tudzież strugaczkę, bo niektórzy tak to nazywają. Gdzieś już to kiedyś słyszałam. W jakim województwie tak mówią? Jak wiecie, to napiszcie w komentarzach. Więc poza tą drobną niedogodnością stwierdzam, że zaiste te kredki są magiczne. Dzięki temu, że nie do końca możesz decydować o tym, w którym miejscu pojawi się dany odcień, to do obrazka wkrada się chaos. No dobra, nutka chaosu, już nie przesadzajmy. Pojawiają się takie ciekawe połączenia kolorystyczne, na które samemu prawdopodobnie by się nie wpadło. Znaczy, może by się wpadło, ale to jest takie nieoczekiwane, takie fajne. No nie wiem, bardzo mi się podoba to, w jaki sposób kolory się łączą w tych kredkach. Naprawdę bardzo dobrze dobrali odcienie, które ze sobą naprawdę współgrają. Oczywiście fakt, że to 3 kolory w jednej kredce nie zwalnia Cię z tego, by jednak nakładać na siebie różne kredki. Należy to jednak robić z wyczuciem, ponieważ właśnie w tym tkwi urok tych kredek, że te kolory mają się troszeczkę wyodrębniać. Natomiast jeżeli fajnie będziecie operować tymi kredkami, to nakładając na siebie załóżmy 2 albo 3 różne kredki, można uzyskać naprawdę bardzo fajny efekt. Wystarczy spojrzeć na wodę. Gdybym poprzestała tylko na jednej kredce, to wyglądałaby ona nieciekawie, tak płasko. Natomiast dzięki temu, że dodałam 2 kolejne kredki, to miałam większą kontrolę nad końcowym efektem i udało mi się wyciągnąć większą głębię z tej wody. Polecam też zaopatrzyć się w cienkopisy i inne jakieś specyfiki, które malują na biało, ponieważ w bieli jest siła, jest moc. Ale nie, tak na serio to
Niby taka mała rzecz, ale daje naprawdę świetny efekt. Jako efekt wykończeniowy sprawdza się genialnie. Kiedy rysowałam tą stronę kolorowanki, to wyobrażałam ją sobie w zupełnie innych kolorach. Mianowicie myślałam, że będzie dominował błękit, woda będzie emanowała właśnie takim fajnym, lekkim, błękitnym światłem i to nada atmosfery takiej lekkości, przyjemnej, fajnej magii. Skusiły mnie jednak połączenia kolorystyczne tych kredek i w taki oto sposób woda bucha jakimiś toksycznymi oparami, ponieważ jest w odcieniach zieleni i żółci, natomiast malinowa czerwień w tle nadaje takiej atmosfery grozy, takiego niepokoju, że coś tam jest nie tak. Uważam, że jest to ciekawa nowa wizja tej strony i jestem z niej naprawdę zadowolona. Ale, zawsze jest ale. Uważam, że te kredki nie należą do najprostszych w użyciu. Trzeba trochę poćwiczyć, żeby je wyczuć. I na pewno też trzeba je często temperować, bo kiedy rysik się zetrze, to wtedy kolory kredki bardziej się ze sobą zlewają, no i to w ogóle traci cały swój urok. Nie na tym to polega przecież, tak? Nie wspominając już o tym, że wtedy traci się w ogóle precyzję w kolorowaniu. W pewnym momencie można jednak na tyle wyczuć kredkę, że będzie się wiedziało, że jeżeli się przekręci ją troszeczkę w bok, to wtedy natrafimy na ten drugi kolor na rysiku, a jak będziemy chcieli kolorować tym danym jednym kolorem, to musimy tą kredkę trzymać cały czas w jednej pozycji. Po prostu można to wyczuć. A kolejna rzecz, o której trzeba pamiętać, to to, że przez to, że są różne kolory na rysiku, to może być widać, w którą stronę kolorujemy. Więc trzeba pamiętać, aby zachować tutaj stałość i kolorować w jednym kierunku, albo żeby tak nakładać na siebie warstwy koloru, żeby po prostu to jakoś tam maskować. Trzeba się nastawić, że prawdopodobnie nie wyjdzie idealnie kolorowanie tymi kredkami, ale nieprzewidywalność to taka nieodłączna cecha tych kredek, która jest jednocześnie zaletą, może być też troszkę wadą. Jeśli ja mam podsumować ten produkt, to daje wielkiego plusa przede wszystkim za wartość rozrywkową tych kredek. Mam jeszcze jeden produkt z tej samej rodziny, jest to dobrze znana nam z dzieciństwa kredka Multicolor! W jednym małym rysiku uwięziona cała paleta kolorów! Wow! Nienawidziłam takich kredek, kiedy byłam dzieckiem. Nie wiem czemu, chyba chodziło o to, że nie rozumiałam koncepcji w ogóle, po co ktoś miałby załadować tyle kolorów w jedną kredkę, jak można mieć po prostu kilka różnych kredek w różnych kolorach. Chyba po prostu nie wiedziałam, jak tego używać, o co z tym chodzi i nie wiedziałam, jak zapanować nad tymi wszystkimi kolorami w jednej kredce. Na całe szczęście jestem już starsza i mądrzejsza, albo tylko starsza. I teraz umiem docenić koncepcję takiej kredki. Uznałam, że świetnie się nada do szkicu i doda mu bardzo fajnej energii. Po raz kolejny uzyskuję efekt, na który normalnie bym nie wpadła, bo nie chciałoby mi się zmieniać kredki na powiekę, na usta, na jakieś inne części. A tu proszę, próbowanie takich rzeczy fajnie otwiera głowę na nowe pomysły. Tak, to jest kolejny produkt, który dostaje ode mnie łapkę w górę. Pamiętajcie, że możecie jeszcze wskoczyć na olsikowa.pl i może kupić moją kolorowankę, jeżeli chcecie. Tutaj są prace, o które prosiłam w poprzednim odcinku, czyli walentynkowy Kissing Challenge w waszym wydaniu. Do następnego odcinka chciałabym, żebyście narysowali dla mnie coś używając wielokolorowej kredki lub, jeżeli takiej nie macie, to po prostu zmieniać kredki podczas rysowania, żeby wytestować właśnie nowe, ciekawe połączenia kolorystyczne i trochę się oderwać od nudnych, szarych, jednokolorowych szkiców, gdzie można naprawdę poeksperymentować. Rysunki wysyłajcie na olsikowa@gmail.com. Nie zapomnijcie się podpisać, a my widzimy się za tydzień w czwartek
o 18. Dzięki za Waszą uwagę, trzymajcie się i pa 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 pa!